Duża odległość, duży podajnik. Brzmi jak idealny sposób łowienia dużych ryb. Ale są jeszcze ważne inne aspekty. Jakie? Oglądajcie film do końca. Bardzo serdecznie zapraszam. Dystans precyzja, zero przypadku. Koszty przykina powietrze bez śladu. Jeden cel, jeden rzut, jedna Wracaj misja. i ciesz innych wędkarzy. Jest! Właśnie dziwne branie, słuchajcie, miałem. Widziałem tak jakby... Wyglądało jak obcierka. Na początku delikatnie zluzowało, ale to poluzowanie to było tak, że pewnie ryba wzięła i w moją stronę zaczęła płynąć, bo musiałem naprawdę zrobić z 5-6 obrotów korbką, żeby dopiero poczuć rybę na wędce. Ryba wzięła na 8 Spikama, różową. Wydaje mi się, że te jasne przynęty mogą dzisiaj działać, bo jest słonecznie. No ale obserwujemy, będziemy to obserwować. Ja poczekam, spokojnie, niech Krzysio wyholuje. Każdy będzie miał swoje 5 minut, nie? No tutaj trochę holu będzie. Jesteśmy na łowisku specjalnym Wapnica. To jest 1,5 godziny od Warszawy. Blisko Maciejowic, historycznego miejsca. Ja aktualnie łowię na 80 metrze. No ale dlaczego tak daleko? O tym na pewno powiemy w trakcie tego filmu. Jak widzicie, ryby porządnie testują nasz sprzęt i nasze bicepsy. Nie chcę go tak mocno, słuchajcie, brać na siebie, bo mam 20 żyłkę jako główną, 28 strzałówkę, więc też te hole tutaj z tego dystansu będą na pewno długo trwały. Poszedł w swoją stronę, Adam. Ja mam na brzegu wszystko. Mogę rzucać? Nie. Rzucaj, rzucaj. Na pewno? Tak. Ja mogę poczekać, Krzysiu. Jest najładniejsza muzyka. Żyłka gwizdże przez wiatr. I jeszcze teraz kołowrotek. O! Pyk, pyk, pyk. I siedzi. Piękny jesiotr z łowiska Wapnica. Z 80 metra konkretnie przetestował moje umiejętności. Ryba z 80 metra dała popalić. Proszę. Jak zobaczyłem w nowościach Prestona podajniki do metody w wielkości XXL oraz podajniki typu Banjo XR w wielkości XL, to pomyślałem sobie, kurczę, ktoś pomyślał o europejskich wędkarzach. Myślę, że o europejskich, czyli nie tylko Anglikach, bo w Europie łowi się duże ryby na duże odległości, no i przeważnie na takie łowiska i na takie ryby potrzebny jest duży podajnik, w którym można podać dużą porcję peletu. I ciekawy byłem właśnie tych podajników, jak one się będą zachowywać podczas wędkowania. Muszę przyznać, że ja jestem nimi zachwycony. Świetnie latają, szczególnie Banjo XR, ale teraz łowię akurat podajnikiem Flat Method Feeder XXL i on też świetnie lata. Łowię na dystansie 90 metrów. Zobaczcie, jak to jest duży podajnik. Ja jeszcze za chwilę, gdzieś Michał pewnie w przebitkach pokaże, podajnik, nie wiem, taki klasyczny, czyli Elka. To jest, myślę, że podajnik, który wędkarze używają najczęściej. To zobaczycie zestawienie, jaka to jest różnica w objętości. Foremka jest olbrzymia. Naprawdę tutaj można podać, myślę, że jednorazowo to się podaje taką garść, taką gałę dużą peletu można podać. I myślę, że to jest
Doskonała wielkość, jeśli chce się łowić duże ryby podczas sezonu, gdzie te ryby żerują i trzeba podawać naprawdę duże porcje. Podajniki są dostępne w 4 gramaturach: 45, 60, 75 i 90 gramów, więc no, trudno jest mi sobie wyobrazić łowisko, na którym taki podajnik się nie sprawdzi, dopasowane praktycznie do każdego łowiska. Zarówno jeśli chodzi o podajniki Banjo XR wielkości XL oraz te płaskie, czyli tradycyjne Method Feeder, one też w tych samych gramaturach są dostępne. I też oczywiście do Banjo jest dedykowana foremka. Zobaczcie, jakie to jest duże. Dzięki temu naprawdę można podać w łowisko solidną porcję peletu. No i tutaj to działa świetnie. Ryba jest dosyć już blisko brzegu, ale jeszcze nie jestem tak do końca pewny swojego sprzętu, bo czekam, aż usłyszę węzełek od strzałówki. O kurde, co tu się dzieje? Jejku, to jest naprawdę duża ryba, tak mi się wydaje. Nawet poluzuję ten hamulec, żeby on miał szansę z tego hamulca, jakby chciał gwałtownie odpłynąć. Krzysio, widzę, też holuje, więc Michał dzisiaj się tutaj nabiega. Jestem pierwszy raz na Wapnicy, ale łowisko jest obłędne. Ja chyba nie byłem nigdy na takim łowisku, gdzie miałbym tyle dużych ryb na haku. Praktycznie każdy rzut kończy się braniem i holem dużej ryby. To jest odpowiednie miejsce, żeby przetestować nowe wędziska od Prestona, nowe podajniki. To jest to miejsce. Nie jest jakiś olbrzymi, ale strasznie waleczny. Tutaj te ryby mają naprawdę power. Zresztą to mi mówił Maciek, który mnie skierował i polecił to łowisko. Maćku, bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo łowisko jest świetne, nie przesadziłeś. Myślę nawet, że nie powiedziałeś mi wszystkiego, jak świetne jest to łowisko. Jak będziecie podbierać ryby i będziecie chcieli brać je na kolano, nie na matę, to taką rzecz można jedynie zrobić, gdy macie dosyć płytki podbierak. Jeśli podbierak jest głęboki i dno podbieraka będzie uderzać o podest, nie można tego robić, bo ryba jak zacznie skakać, to będzie się obijać o podest. Tutaj jest bezpieczna w podbieraku, więc dla mnie to jest najwygodniejsze wypuszczenie. Teraz zapozuję z nią, więc zejdę do wody, żeby w razie czego tej rybce nic się nie stało, bo te ryby mają taki power i ona do końca będzie walczyć. Mam nadzieję, że uda się coś nagrać, sfotografować. Zobaczcie, jakie piękne łuski ma ta ryba. Taki lampas tutaj. Przepiękne łuseczki. Piękny ogon. No, świetne, zdrowe ryby. Coś wspomniałem, czy się uda. Nie udało się. Łowimy dzisiaj na nowe wędki od Prestona Monster XTR Pro. Jest to nowa seria wędek stworzonych idealnie do łowienia na dystans. W serię wchodzą 4 wędziska, 3,60 do 175 gramów, 3,80 też do 175 gramów, wędka 4-metrowa do 200 gramów i 4,20 do 225 gramów. Ja aktualnie łowię na wędkę 3,80 do 175 gramów ze szczytówką 6 uncji. I jestem w stanie tą wędką bardzo celnie łowić i przede wszystkim daleko posyłać zestaw na 80, a myślę, że nawet około 100 metr. Zaciąłem rybę, poprzednio wyholowałem jesiotra. Wydaje mi się, że to też wygląda na jesiotra, bo było bardzo podobne branie, no ale mam nadzieję, że okaże się karpiem. Na razie no się nie okaże, bo właśnie spiąłem rybę. Życie. Tak, nie widziałem tego. Hiszon! Kurczę! Łowienie na dużej odległości to nie jest takie sobie łowienie, żeby po prostu se pykać daleko zestaw, bo czasami jest to niepotrzebne,
ale bardzo często po prostu warunki na łowisku czy zachowania ryb nas do tego zmuszają. Dzisiaj akurat jesteśmy na łowisku Wapnica, no, które słynie z tego, że raczej łowi się dystansowo i tutaj jak no, moi znajomi przyjeżdżają na ryby, no to nastawiają się na łowienie dystansowe. Ale dzisiaj jeszcze dodatkowo mamy wiatr, on trochę się teraz odwraca, ale przez część do tej pory to miałem wiatr centralnie w plecy, czyli strona nawietrzna była na drugim brzegu. No i starałem się zarzucać zestaw, ja nie mam szans zarzucić pod drugi brzeg, bo to jest, no, myślę, że ponad 200 metrów spokojnie. No ale jak najbliżej, powiedzmy, nawet osi zbiornika, gdzieś, no jak najdalej, delikatnie na lewo, tam po tamtej stronie, to po tej lewej stronie, tak jak wspomniał mi tutaj właściciel łowiska, jest wypłycenie, więc chciałem się troszeczkę zbliżyć. Nie rzucam oczywiście tak na lewo, ale też nie rzucam przed siebie, powiedzmy, na godzinę taką 11. Delikatnie w lewo, no i tam są brania. Dlatego jeżeli pojedziecie na łowisko, gdzie macie przed sobą otwartą wodę, bliżej brzegu nie ma brań, zauważycie na przykład, że na drugim brzegu są brania, wtedy warto zestaw posłać dalej od brzegu, no bo to może spowodować, że zarzucicie po prostu w miejsce, gdzie te ryby są. No tutaj łowisko obfituje ryby, ale też te ryby mają pewnie swoje ścieżki, swoje zachowania i no czasami nie chcą przypłynąć do brzegu. Myślę, że wieczorem, gdy no, aura się uspokoi, wiatr się uspokoi, nie będzie tak wiało, te większe ryby też ruszą na żer, no to ja bym nawet na tym łowisku spodziewał się łowienia nawet przy samym brzegu, w tej strefie, tak zwanej strefie margin, ale teraz w środku dnia otwarta woda to jest to miejsce, gdzie warto zarzucić zestaw po dużą rybę. Nie są to jedyne warunki, które mogą nas zmusić lub zachęcić do łowienia na dużym dystansie. Jeśli na przykład łowię na żwirowni, gdzie są różnice głębokości, na przykład daleko od brzegu znajdowałaby się jakieś wypłycenie, jakaś taka, nie wiem, wysepka nazwijmy to, no to też bardzo chętnie właśnie tam podałbym swój zestaw, bo wiem, że karpie lubią takie wypłycenia, one lubią się wygrzewać właśnie na płytkiej wodzie, więc bardzo chętnie bym tam podał im swój zestaw. Jeśli miałbym szansę dorzucić na przykład do wyspy, czy do jakichś roślinności wodnych w jakimkolwiek łowisku, też pewnie... O, muszę odpuścić trochę, bo to widziałem, to jest jesiot, tam mi wyskakiwał i szalał i tu pewnie pod nogami też będzie szalał, więc delikatnie poluzuję hamulec. I w takich miejscach, gdzie właśnie jest szansa, żeby zarzucić zestaw blisko wyspy, blisko roślinności, też warto tego spróbować, bo z doświadczenia wiem, że karpie lubią przebywać w takich miejscach. One się czują tam bezpiecznie. Myślę, że też mają tam pożywienie i to są dobre miejsca do połowu karpi. Łowisko Wapnica. Piękne miejsce w Maciejowicach koło Garwolina. Łowisko specjalne, natomiast przez to, że na tym dosyć dużym łowisku znajduje się niewiele stanowisk, bo tu w tym miejscu, gdzie stoimy, to tak naprawdę to jest chyba jedno z ostatnich stanowisk. Tamten brzeg jest całkowicie niedostępny. Dopiero na tamtym brzegu jest chyba 13 stanowisk, czy może 14, tak jak naliczyłem. Na tym brzegu podobna ilość. Stanowiska są oddalone od siebie jakieś 25 metrów, więc każdy wędkarz, pomimo tego, że przyjdzie niby na łowisko specjalne, może czuć się tak, jakby sobie gdzieś tam w trzcinkach zaczaił się na ryby. No i do tego piękni mieszkańcy tego zbiornika. Ja jestem oczarowany tą wodą. Myślę, że warto tu przyjechać. Zauważyliście, ale trochę zmieniłem technikę holu, bo praktycznie na wszystkich filmach
jak ktoś jakoś pilnie śledził te filmy, to gdy holowałem rybę, wyłączałem, znaczy był aktywny bieg wsteczny i rotor mógł się obracać wstecz. Ja tylko jak holowałem rybę, to przytrzymywałem rotor i nawijałem. Jak ryba mocno odjeżdżała, to popuszczałem, że rotor się obracał wstecz. Dzięki temu mogłem rybie odpuszczać żyłkę. Chodziło mi o to, żeby żyłka się nie skręcała. Natomiast dzisiaj wygodniej mi się łowi na hamulcu. Ten hamulec nastawiłem tak, że z dosyć dużym oporem ta żyłka wychodzi ze szpuli i dzięki temu mam lepszą kontrolę nad tymi rybami. Są tak mocne odjazdy, że jak próbowałem regulować to rotorem, to mało sobie paluchów nie połamałem, więc do takiego łowienia no i ja się nie zdecydowałem i nie polecam. Zdecydowanie wygodniej mi się łowi właśnie używając hamulec w kołowrotku. Żyłka się troszkę skręca, ale radzę sobie tym, że po prostu przed każdym rzutem pozwalam podajnikowi, żeby się z kilkadziesiąt razy odwrócił i jest git. Z jesiotrem niestety przegrałem walkę w ostatniej chwili, tutaj już przy brzegu się wypiął. Może to i lepiej, bo ja ich nie lubię. Te jesiotry nieraz dają znać o sobie, że to są jesiotry, bo wyskakują i wtedy wiadomo, ale też ja miałem i Krzysiek miał takie jesiotry, że one do samego końca tutaj do brzegu podpłynęły i nie było wiadomo co jest, dopiero przy brzegu pokazały ogon. Także do takiego łowienia to raczej są predysponowani mężczyźni silni. Znaczy nie to, żebym panie dyskryminował, ale z natury jakoś mężczyźni mają więcej pary w łapach. Nie dość, że trzeba mieć parę do zarzucania, oczywiście technika też jest ważna, no to jeszcze przy holu też trzeba się nakorblować i naholować tych ryb, więc tak jak Maciek mi opowiadał, że nieraz wraca do domu, to ręce bolą, albo pod koniec na przykład łowienia już nie ma tyle siły w rękach, czy tam ludzie nie mają tyle siły w rękach, żeby dorzucać na tą odległość, co łowili na początku, to ja wiem, o czym on mówił, bo tutaj no jest co robić. Krzysiek wspomniał o wędzisku, ja może powiem coś o kołowrotku, bo to też jest bardzo istotne. Kołowrotek Extremity XTR, największy kołowrotek w ofercie Prestona. Długa, szeroka szpula, dzięki temu można uzyskać dłuższe rzuty. No i ważna jest też linka, żeby te rzuty były długie. No to linka główna musi być stosunkowo cienka, żeby ładnie schodziła ze szpuli. Ja łowiąc na komercji, to już mówiłem to wielokrotnie, natomiast zdaję sobie sprawę, że mogą to oglądać wędkarze, którzy no niekoniecznie łowili tą metodą, a chcą poznać wszelkie aspekty łowienia, więc ja łowiąc na metodę używam żyłki. Akurat w tym przypadku do odległościowego łowienia używam żyłki 0,20 Sinking Feeder Mono. Ta żyłka mi nigdy nie zawiodła, zresztą pewnie gdzieś tam widzicie w przebitkach, jak wygięte jest wędzisko, jak to wszystko, cały ten zestaw pracuje, a mimo wszystko no, ta żyłka 0,20 daje radę. Łowi się stosunkowo duże ryby, więc można sobie pomyśleć, jak taką cienką żyłkę zastosować do łowienia tak dużych ryb, ale przy długości tej żyłki, no zarzucamy, nie wiem, dla potrzeb tej dyskusji powiedzmy, nie wiem, 100 metrów, 90 metrów, więc ta żyłka jest bardzo rozciągliwa na takim odcinku. Naprawdę trudno zerwać taką żyłkę. Oczywiście jakby były gdzieś zaczepy, trzeba było tą rybę na krótkim odcinku przytrzymać, żeby nie weszła w zaczepy, w rośliny, no to za słaba by była. Ale tutaj na otwartej wodzie, nawet jak ryba mocno odjeżdża, no to mamy jeszcze ugięcie wędziska, które amortyzuje z ryby, hamulec w kołowrotku, czy tam tak jak ja holuję, że odpuszczam rotor i rotor się obraca wstecz, więc można na tą rybą zapanować. Ale tak cienka linka byłaby za słaba do tego, żeby posłać zestaw daleko, no bo stosuje się bardzo ciężkie podajniki. No i jakbym miał bezpośrednio 0,20 i założył podajnik na tą żyłkę 0,20, to na 100 zarzutów przypuszczam, że 100 razy bym zerwał tę żyłkę, bo zarzut jest tak energiczny. Dlatego jest potrzebny przypon strzałowy. Przypon strzałowy, strzałówka, różnie wędkarze to nazywają. I
Akurat tutaj do tych potrzeb używam żyłkę 0,28 Sinking Feeder Mono. Nie wiem, jakiej żyłki będziecie używać, ale myślę, że nawet żyłka 0,30 też będzie bardzo dobra do takiego łowienia. Ja lubię ten przypon strzałowy dać dosyć długi. W moim przypadku jest to około 15 metrów. Chodzi o to, żeby w końcowej fazie holu mieć już na kołowrotku mocniejszą żyłkę. Gdy już ten karp jest przy brzegu, on mocniej walczy, szarpie. Chodzi o to, żebym miał te 15 metrów już takiej mocnej linki, no takiej, że wiem, że ona mi nie puści. To jest taki odcinek, który no, najciężej pracuje, no bo ta żyłka w czasie holu gdzieś tam po tych przelotkach w jedną, w drugą stronę przechodzi i tak sobie myślę, że ona najbardziej dostaje w kość podczas holowania. Dlatego chcę, żeby to była mocna linka. Ona wytrzymuje oczywiście energiczny zarzut, a gdy chcę wymienić tą zużytą strzałówkę, uznam po, nie wiem, kilku wędkowaniach, że strzałówka jakoś się zużyła, gdzieś zauważę jakieś, nie wiem, czy jakieś uszkodzenia, no to wtedy odcinam strzałówkę, dowiązuję nowy odcinek strzałówki i nie tracę linki na kołowrotku. Można oczywiście założyć grubszą linkę bezpośrednio na kołowrotek, no ale na tym traci odległość, więc jeśli chcecie zarzucać daleko, no trzeba stosować cieńszą żyłkę, żeby zestaw poleciał daleko. Jak łowicie blisko, może być 0,28 bezpośrednio, 0,26. Ja na metodę zazwyczaj stosuję 0,23. Nie chcę dać się tutaj podholować. Ciekawe, co to będzie. Karp. Już teraz się ten pokazał, więc już tak jak wcześniej mówiłem, że jesiotry zdradzają się swoim ogonem, to ten karp też się pokazał przy powierzchni. Kurde, mają tutaj parę te ryby. Porządne diesle. Mamy pełnołuskiego. Do dyszki jeszcze mu brakuje, więc jeszcze będę pracował nad większym, ale już piękna ryba. No to jest to. Właśnie po takie ryby zarzucam zestaw daleko. Ależ to ma energię. No i upakować w podbieraczek. I chłopina zadowolony. Do tej ryby to zejdę na dół, bo to jest już taka rybka, myślę, że z 6 kg. Zobaczcie, jaka piękność i oczywiście jego wypuszczam. Był bardzo spokojny przy sesji. Dziękuję Ci. Piękna ryba. Ale się w tym słoneczku skrzy. Zobaczcie, jaki to ma wielki pyszczek, jaką to kuleczkę jest w stanie zjeść. Szczupaczek troszkę jest, ale odpłynął. Piękny. Próbuję kolejną rybę. Mam nadzieję, że będzie to karp. Na to liczę. I tyle, zobaczymy, co się okaże. Na razie czeka mnie bardzo długi hol. Z jaką gracją. Jak kucyk domowy. Chyba że pójdzie na wodę i jeszcze wrócę, wiesz? Duży? Dobra, no jak macie jeszcze godzinę czasu, to zapraszam na hol. Kurde, no mnie to się wydaje, że mam bardzo dużą rybę. Ale nie wiem, czy tak będzie. Zobaczymy. O, idzie w dobrym kierunku. Może wezmę na głębszy podbierak. Nie jest to pełnołuska dyszka, ale już ładny, gruby. Stary chłopa się cieszy takimi pierdolami. Jest, Michał! Co się stało? No jest tutaj już. Ja pierniczę. Piękna
piękna ryba. Nie wiem ile waży, ale obstawiam ponad dychę. Ryba jest bardzo długa. Myślę, że z 90 cm albo lepiej. Szczuplutka, ale w dobrej kondycji. Oczywiście wraca do wody. Czekaj, daj mi się jeszcze tobą nacieszyć. No ja wiem, że już chcesz. Tylko ustawiona została do pionu i nura. Tak jak Krzysio. Chciałem Wam na jedną rzecz zwrócić uwagę. Po holu dużej ryby, gdy używacie hamulca w kołowrotku, warto zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, dokręcić hamulec. To jest bardzo ważne, żeby podczas zarzucania nawet centymetr Wam hamulec nie odpuścił, bo to najczęściej skutkuje przecięciem palca. Jeśli nie macie wyczucia, warto zastosować ochraniacz na palec, żeby podczas zarzucania nie przeciąć sobie opuszka palca. Ale warto też zrobić jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, jak ryba dużo wybiera żyłki z kołowrotka podczas walki, jak poluzujecie hamulec, ryba odpływa, wy nawijacie, ryba odpływa, nawijacie, ta żyłka się robi skręcona. Wystarczy przed rzutem zostawić podajnik, żeby on się odkręcił. On na początku dosyć wolno się kręci, ale później tak jakby te jego obroty nabierają tempa, więc warto chwilę wytrzymać. Podczas tego obkręcania podajnik odkręca Wam żyłkę. To, co była skręcona, to właśnie w tym momencie żyłka się odkręca. No i się takie warkoczyki na niej nie robią. Skrętki się takie popularne nie robią dzięki temu. Widać, że ten podajnik spowolnił, co dla mnie jest znakiem, że żyłka się odkręciła i mogę zarzucić zestaw dalej. Jeszcze dziwię się, że producenci telefonów nie wprowadzili takiego dźwięku budzika w standardzie. Każdy wędkarz by sobie ustawił na 100% i chętnie by wstawał. Takie pojedyncze cyknięcia to jak król kasiarzy, to na pewno takie znają, jak sejfy obrabiali. To klik, 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 klik. Już tak sobie wyobrażam. Mam nadzieję, że go wyjmę. O, jest tutaj już. Dobra. Jest ryba. Teraz tylko już jest moja. Dobrze wyregulować hamulec. Na Waftersa Banofi. Druga taka, ta poprzednia ryba, która mi spadła też na taki kolor. A na takiego Waftersika. Kurna! Spadł ci? Spadł! Ale jak? Dlaczego? Zestaw do dystansu. Żyłka 0,20 na kołowrotku, już mam przeciągniętą przez przelotki. Tutaj mam końcówkę żyłki i zawiązuję pętlę. Zwykłą, najprostszą pętlę, jaką się kończy przypon. Nie dbam o wielkość tej pętelki, raczej wolę większą niż mniejszą. Pętelkę zaciągam na mokro, ja ślinię ten węzełek. Obcinam tak, żeby milimetr, 2 mm no maksymalnie zostało. Jednak ten węzeł będzie mocno później napinany podczas holu, więc warto to zrobić w ten sposób, żeby się nie rozwiązał. Do tej pętelki, która powstała, dowiązuję strzałówkę. W moim przypadku jest to żyłka 0,28, dokładnie ta sama żyłka Sinking Feeder Mono 0,20 na kołowrotku, 0,20 strzałówka. Ta strzałówka może być też z żyłki 0,30. Akurat ta 0,28 dla mnie jest idealna, więc ja nie kombinuję i ona się sprawdza. Powoli na mokro zaciągam węzełek, żeby on się bardzo ładnie ułożył. Nie ma się co spieszyć. Trzeba to zrobić precyzyjnie i równo, żeby te zwoje nie nachodziły jeden na drugi, tylko żeby był jeden obok drugiego. Też trzeba to dobrze zacisnąć i odcinam tą końcówkę prawie przy końcu, no też takie pół milimetra powiedzmy pozostawiam. No i strzałówka jest dowiązana. Teraz
Muszę sobie odmierzyć długość tej strzałówki. Tak jak mówię, robię około 15 metrów. Ja to robię w ten sposób, że wędzisko umieszczam między nogami, bo będę potrzebował 2 dłonie. Tutaj mam węzełek łączący żyłkę główną ze strzałówką. Cały czas staram się, żeby to było napięte, żeby nic się na szczytówce nie zakręciło. Tak w 2 palcach trzymam żyłkę i nawijam linkę na kołowrotek. Ten kołowrotek nawija mniej więcej 1 metr podczas jednego obrotu korbką, więc ja robię tak, nie wiem, 16 takich obrotów, 17, raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 3, 4, 5, 6. No i wiem, że mam wystarczający zapas linki na strzałówce. Tutaj metr w prawo, metr w lewo nie odgrywa znaczącej roli. Gruba żyłka i na tą żyłkę zakładam najpierw trzonek. Do łowienia na dystansie warto montować w podajniku na długim trzonku z lotkami. Dzięki temu ten zestaw lepiej zachowuje się w powietrzu, bardziej stabilnie i dalej przez to leci. Dalej i celniej. Wystarczy dowiązać jeszcze łącznik. Sposobów mocowania łącznika jest wiele. Ja wykorzystuję taki, powiedzmy, ja to nazywam węzeł spinningowy, którym zawsze łączyłem krętlik z żyłką lub plecionką. I zestaw jest gotowy. Na trzonek zakładamy podajnik taki, jaki będziemy używać. Akurat tutaj wezmę 60-gramowy. Przypon. Duże ryby, więc haczyk numer 10. Żyłka za 0,21 Reflo Power z bagnecikiem, bo na bagnet zakładam waftersy. Wystarczy zabezpieczyć osłonką ten haczyk w łączniku i mamy gotowy zestaw. Ja spiąłem kilka ryb po prostu. Zresztą tutaj też blisko brzegu. Myślę, że to jest dla mnie pierwszy raz takie łowienie na dalekim dystansie na metodę i staram się zrozumieć przyczynę tego spięcia ryb. Dochodzę do wniosku, że może to być kwestia zacięcia i tego, jak ryby w dalekim dystansie pobierają przynętę. Bo łowiąc na metodę, powiedzmy, tak jak na większości łowisk się łowi, nie wiem, do 30-40 metra, no te ryby mocne są brania, ryby praktycznie same się zacinają. Jest taka metoda, że samo zacięcie, prawda? Natomiast na dalekim dystansie już te brania są inne. Teraz przykładowo miałem branie, które naprawdę było delikatnym braniem. Musiałem wydedukować, czy to będzie branie naprawdę. Natomiast pomyślałem, że te spięcia ryb, które miałem, mogły być przez moje zacięcie, ponieważ tylko unosiłem wędkę i to było wszystko. I 2 ryby tak straciłem po dosłownie, nie wiem, 10 metrach holu. Kolejne ryby, czy tam jesiotra, którego złowiłem, już zakręciłem korbką, kołowrotka i mocno dociąłem rybę, więc myślę, że to jest kluczowy aspekt na łowieniu dystansowym, odpowiednie zacięcie ryby. Ponieważ na dalekim dystansie mamy bardzo długi odcinek żyłki, który jest bardzo mocno rozciągliwy. Tutaj akurat na 80 metrach, więc żeby tą rybę jeszcze dociąć, naprawdę musimy mocno zaciąć. Pojechała w twoją stronę, ale jest bardzo blisko brzegu, wiesz? Bu, 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 bu. Próbowałem ci ją wypłoszyć, Krzysiu. Nie, No i idzie? chyba ci się udało. Coś potrafię. Coś potrafię. Jakbyś jeszcze tak umiał ją do brzegu sprowadzić. No to już jest twoja robota. No tak, to masz rację. I co, karp okazał się jesiotrem, który pływa przy brzegu już. I zaraz go wyjmiemy.
jest. Sporo, znowu to było branie jesiotrowe bardziej. Tak jak mówiłem wam, że ta ryba... Krzysiu, masz go? Mam jesiotra! Jupi! Tak jak wam mówiłem, branie było zupełnie inne. Bo nie był to klasyczny odjazd, tylko tak delikatnie pobrało, a to jest taka oznaka, że jesiotry są w łowisku. Natomiast ładnie zapięty. On bardziej żwawy. Double trouble, no. Mi prawie palce połamało. Prawie mi paluchy połamało. Tak ryba odjeżdżała. Próbowałem zatrzymać, ale klips się prawie wygiął. Na szczęście się nie ułamał. Udało się w ostatniej chwili wypiąć z klipsa. Chyba karp. Bo jasne tło, jasna ryba się pokazała. Pokaż się, Waść. Jeszcze nie zdradził się, kto zacz. Jeszcze nie widziałem ryby, nie wiem jaki gatunek, jaka wielkość. Nie jest wcale wielki. Kurczę, te wielkie to lżej chodzą od tych takich ładnych, ale nie takich dwucyfrowych. No ma moc ten koleżka. Pięknie. Bardzo waleczna ryba, bo ona praktycznie od samego zacięcia tak ostro walczyła i cały czas nie zwalnia. Takie połączenie pudziana z mamedem. Nie? Albo prawie tak jak ty i ja. No, chodź, piękność. Duży, ciężki podbierak, ciężko się manewruje, ale piękna ryba. Cieplutka woda. Zobaczcie, my jesteśmy dobrymi kolegami, mieszkamy blisko siebie. Krzysio będzie pozował z moją rybą, ja z Krzyśka. Jak kończyć film to pięknym akcentem, Krzysio zaprezentuje mojego karpia, a ja zaprezentuję Krzysia karpia. Nie, Zobaczcie. tak nie było. Krzysio sobie pyknął takiego maluszka, ja takiego dużego i Krzysio mówi, daj mi do zdjęcia. A ja mówię, no przecież się lubimy i tak to jest. No. Nie no, prawda była zupełnie inna. Kogo interesuje prawda? Krzysiu, piękną rybę złowiłeś na zakończenie. Bardzo Super ci ryba, serdecznie naprawdę. gratuluję. Dziękuję. Twój też piękny. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie lajka, komentarz, prześlijcie go dalej. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Super dzień. Krzysiu, piąteczka. Gratulacje. Mówisz, że Dzięki. to Twoja największa ryba? Tak, to chyba jest moja największa no to weź go ryba. zaprezentuj, ja Cię Uwaga, prezentuję. oficjalnie... Tak mi się wydaje, znaczy to jest mój największy karp na metodę, na pewno. Tak się łowi. Płyń karpiku, zrobiłeś mi dzisiaj dzień. Dużo radości ta ryba mi sprawiła. Piękna ryba. Wracaj i ciesz innych wędkarzy. Pa, pa.
Jest!